Powiedzieli mi, żebym spała na podłodze, bo dali mój pokój mojej siostrze. Więc po cichu kupiłam dom obok i zbudowałam basen tuż pod jej oknem. Mam na imię Semanfe, mam 29 lat i nigdy w życiu nie sądziłam, że zostanę bezdomna. I to pod dachem własnych rodziców. A jednak właśnie tam się znalazłam. Ze swoimi rzeczami rzuconymi w korytarzu, gdy moja mama oznajmiła mi mimochodem, że mój dawny pokój został przekazany mojej młodszej siostrze, Brooke. Słowa mamy do dziś brzmią w mojej głowie jak echo. Możesz spać na podłodze, dopóki nie ogarniesz swojego życia. Nie kłóciłam się. Po prostu skinęłam głową. I w milczeniu zaczęłam planować coś, czego oni nigdy się nie spodziewali. Jeśli to oglądasz, napisz w komentarzu, skąd jesteś. Kliknij lubię to i zasubskrybuj, jeśli twoja rodzina choć raz potraktowała cię jak tło. Zaufaj mi i chcesz wiedzieć, jak ta historia się kończy. Zanim wszystko się posypało, byłam córką idealną. Ukończyłam architekturę na Uniwersytecie w Berkeley z wyróżnieniem. Miałam ambitne plany pracować w prestiżowej pracowni architektonicznej, tworzyć nowoczesne przestrzenie, zmieniać miasta. Ale wtedy uderzyła recesja. Branża budowlana upadła, wstrzymane rekrutacje, masowe zwolnienia. Mój skrupulatnie zaplanowany start kariery rozpadł się jak domek z kart. Jak wielu z mojego rocznika, wróciłam niechętnie do rodzinnego domu w Rochester, Nowy Jork. Z myślą, że to tylko na chwilę do czasu, aż znajdę pracę i odłożę trochę pieniędzy. Na początku moi rodzice Diana i Frank wydawali się wspierający. Mama robiła mi lunch na rozmowy kwalifikacyjne. Tata oferował pomoc przy redagowaniu listów motywacyjnych. Nasz dom nie był duży, ale zawsze wydawał się ciepły i bezpieczny. Mój pokój z dzieciństwa pozostał prawie nietknięty przez wszystkie lata studiów. To było moje małe sanktuarium. Na ścianach wisiały dyplomy i nagrody. Na półkach moje modele architektoniczne, z których byłam dumna. Moja młodsza siostra, Brooke, była wtedy w ostatniej klasie liceum. Zawsze byłyśmy sobie bliskie, mimo że tak bardzo się różniłyśmy. Ja uporządkowana, introwertyczna. Ona żywiołowa, ekstrawertyczna. Bez pytania wpadała do mojego pokoju o każdej porze. Wylegiwała się na moim łóżku i opowiadała o szkolnych dramatach, albo pytała o rady związane z aplikacjami na studia. Nie przeszkadzało mi to. Po latach spędzonych z dala od domu, te chwile pozwalały mi na nowo poczuć więź z nią, z domem, z samą sobą. Sam myślisz, że mam szansę dostać się na Uniwersytet Stanowy? Zapytała kiedyś, odrzucając swoje blond włosy na bok, podczas gdy ja pisałam kolejny list motywacyjny. Z twoimi zajęciami dodatkowymi i ocenami. Uśmiechnęłam się. Absolutnie. Wierzę w ciebie. W pierwszych miesiącach po powrocie do domu wpadłam w rutynę. Rano intensywne poszukiwania pracy, popołudniami obowiązki domowe, żeby nie być tylko gościem. 3 razy w tygodniu gotowałam kolację. Co niedzielę dokładnie czyściłam łazienki. Pomagałam tacie naprawić taras na tyłach domu. Co więcej, z własnych, szybko topniejących oszczędności dorzucałam się do rachunków $300 miesięcznie na jedzenie i media. Chciałam być wsparciem, a nie ciężarem. Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się stopniowo. Pewnego wieczoru przy kolacji mama ogłosiła, że Brooke została przyjęta do programu dla wybitnych uczniów w liceum. To naprawdę wzmocni jej aplikację na studia. Powiedziała z dumą, nakładając kolejną porcję pieczonego kurczaka na talerz Brooke. Semanfe też była w programie dla wyróżnionych. Wtrącił tata, jakby mimochodem. Mama kiwnęła głową z obojętnością. Tak, ale konkurencja była wtedy inna. Teraz Brooke mierzy się z o wiele większą presją niż kiedykolwiek ty, Semanfe. Zauważyłam, jak Brooke spogląda na mnie z poczuciem winy. Uśmiechnęłam się tylko i zmieniłam temat. Nie warto było zaczynać kłótni z powodu takiej drobnostki. Zwłaszcza, że właśnie udało mi się umówić na rozmowę kwalifikacyjną w Hartman Design Group, średniej wielkości firmie architektonicznej, która specjalizowała się w projektowaniu zrównoważonych przestrzeni komercyjnych. Mam rozmowę w przyszłą środę.
Oznajmiłam z nadzieją, że rozmowa przy stole skieruje się w stronę mojej przyszłości zawodowej. To świetnie, kochanie. Rzuciła mama i natychmiast zwróciła się znów do Brooke. A teraz opowiedz nam więcej o tym projekcie z programu Anners. Przełknęłam rozczarowanie i skupiłam się na przygotowaniach. To stanowisko wydawało się idealne, łączyło moją pasję do zrównoważonego rozwoju z architekturą komercyjną. Rozmowa przebiegła znakomicie. Sama Marissa Hartman, założycielka firmy, była pod wrażeniem mojego portfolio i wiedzy o materiałach ekologicznych. Potrzebujemy kogoś, kto rozumie zarówno praktyczne, jak i estetyczne aspekty projektowania ekologicznego. Powiedziała na zakończenie spotkania. Twoje portfolio pokazuje ten balans w niezwykły sposób. Skontaktujemy się z tobą w ciągu 2 tygodni. W drodze do domu pozwoliłam sobie na coś, czego dawno nie czułam, prawdziwą nadzieję. Startowa pensja pozwoliłaby mi w końcu wynająć własne mieszkanie. Może nawet z małym pokojem do pracy nad własnymi projektami. Tej nocy poszłam na całość, kupiłam składniki na uroczystą kolację. Przygotowałam ulubioną lasagnię mamy, robiąc własnoręcznie ciasto na makaron i 3 różne rodzaje sera. Ten posiłek był ostatnim normalnym, rodzinnym spotkaniem, jakie mieliśmy. Tata otworzył butelkę wina, a nawet Brooke, po raz pierwszy od dawna, wydawała się szczerze zainteresowana moją rozmową o rozmowie kwalifikacyjnej. Przez te kilka bezcennych godzin poczułam się znowu jak równoprawna członkini rodziny, nie tylko ta najstarsza córka bez pracy, która wróciła do swojego pokoju z dzieciństwa. Za Samantę powiedział tata, unosząc kieliszek. Wkrótce będzie najnowszą architektką w Hartman Shinneray. Uśmiechałam się, nie mając pojęcia, że za zaledwie 48 godzin wszystko się zmieni. Gdybym tylko wiedziała, co nadchodzi, może bardziej doceniłabym tę kolację. Może zapamiętałabym dokładnie, jak patrzyła na mnie moja rodzina, z czymś na kształt dumy. Ale zamiast tego poszłam tego wieczoru spać z sercem pełnym optymizmu, wierząc, że mój tymczasowy powrót do domu zbliża się ku końcowi. Następnego ranka wyszłam wcześnie, by wziąć udział w spotkaniu networkingowym dla młodych profesjonalistów w mieście. Nie miałam pojęcia, że w czasie, gdy ja ściskałam dłonie i wymieniałam się wizytówkami, moi rodzice podejmowali decyzję, która na zawsze zmieni nasze relacje. 2 dni po tej obiecującej rozmowie kwalifikacyjnej wróciłam do domu ze spotkania z wykonawcą, który zaproponował, że mogę towarzyszyć mu przy projektach, dopóki nie znajdę pracy na pełen etat. Dom był podejrzanie cichy, kiedy podjechałam pod podjazd. Jak zwykle weszłam bocznymi drzwiami. Zawołałam cześć, ale nie usłyszałam odpowiedzi. Założyłam, że nikogo nie ma w domu, więc poszłam na górę, by przebrać się przed przygotowaniem kolacji. Widok, który zastałam na szczycie schodów, zmroził mi krew w żyłach. Moje rzeczy, pudełka z książkami, ubraniami, osobistymi pamiątkami, materiałami architektonicznymi zostały niedbale ułożone w wąskim korytarzu. Pierwszą myślą było włamanie. Ale nic nie wydawało się zginąć. Wszystko było tylko porozrzucane. Z bijącym sercem pobiegłam do drzwi swojego pokoju. Otworzyłam je. To, co zobaczyłam, uderzyło mnie jak obuchem. Moje łóżko zniknęło. W jego miejsce wstawiono łóżko Brooke w stylu queen size. Ściany, które wcześniej ozdabiałam planami architektonicznymi i proporczykami z uniwersytetu, teraz pokrywały plakaty z koncertów i światełka choinkowe mojej siostry. Tam, gdzie stało moje biurko do rysowania przy oknie, teraz było toaletka Brooke. Cała zasypana kosmetykami i produktami do włosów. To wyglądało, jakby ktoś wymazał wszelkie ślady mojego istnienia z tego pokoju. Och, już jesteś! Powiedziała moja mama zwyczajnym tonem, pojawiając się za mną z koszem na pranie. Wyniosłyśmy twoje rzeczy. Brooke potrzebowała więcej miejsca na swój ostatni rok. Odwróciłam się powoli, nie mogąc uwierzyć w to, co słyszę. Wyrzuciliście mnie bez pytania. Bez nawet uprzedzenia mnie? Przecież nie było cię cały dzień, odpowiedziała, jakby to wszystko tłumaczyło. Poza tym i tak prawie cię tu nie ma z tymi wszystkimi spotkaniami i szukaniem pracy. A gdzie mam teraz spać? Zapytałam, głos drżał i brzmiał, jakby należał do kogoś innego.
Salon będzie w porządku na razie, wtrącił się tata, wychodząc z sypialni. Mamy ten stary śpiwór z czasów, gdy jeździliśmy na biwaki. Do czasu, aż ogarniesz swoje życie i znajdziesz własne miejsce. Ich słowa uderzyły mnie z brutalną siłą. Do czasu, aż ogarniesz swoje życie, jakby moje bezrobocie było wynikiem osobistego niepowodzenia, a nie skutkiem niszczycielskiej recesji gospodarczej. Jakby nie widzieli, że codziennie aktywnie szukam pracy. Brooke pojawiła się w progu, który kiedyś był moim. Zawijała kosmyk włosów wokół palca i powiedziała: potrzebowałam większego pokoju. Na wszystkie rzeczy do przygotowań na studia. Wzruszyła ramionami. Poza tym to nie tak, jakbyś miała jakąś prawdziwą pracę. Wnoszę coś do tego domu, powiedziałam cicho, walcząc z emocjami. Płacę za media. Gotuję. Sprzątam. I doceniamy to, odparła mama z tym pobłażliwym tonem, jakim mówi się do dziecka. Ale Brooke jest teraz w kluczowym momencie swojego rozwoju. Jej potrzeby są najważniejsze. Stałam tam, pośród resztek swojego życia, próbując znaleźć słowa, które sprawią, że zrozumieją, co właśnie zrobili. Ale nic nie wychodziło. Zamiast tego ogarnął mnie dziwny spokój. Jakby odcięcie się od sytuacji, unoszenie się nad sceną i patrzenie, jak to wszystko dzieje się komuś innemu. Rozumiem. To wszystko, co byłam w stanie powiedzieć. Nie rób z tego większego problemu niż jest, Samantha, powiedział tata, tonem oznaczającym zakończenie tematu. Rodzina się wspiera. A teraz Brooke potrzebuje wsparcia. Ty poradzisz sobie na podłodze. Tej nocy rozłożyłam stary, wilgotny śpiwór na podłodze w salonie, wcisnęłam się między stolik kawowy a telewizor. Za każdym razem, gdy ktoś przechodził przez pokój, musiałam się bardziej zwinąć, by nie zostać nadepniętą. Twarda, drewniana podłoga wbijała się w biodra, a cienki śpiwór ledwo tłumił ból. Nie mogłam zasnąć. Wszystkie dźwięki domu wydawały się głośniejsze w otwartej przestrzeni. Buczenie lodówki, kliknięcia ogrzewania, a z góry muzyka Brooke w moim dawnym pokoju. Około północy usłyszałam jej śmiech przez telefon. Dźwięk spływał po schodach jak kpina. Rano nie przyniosło ulgi. Obudziłam się przed świtem z sztywną szyją i obolałymi plecami. Szybko zwinęłam śpiwór, zanim ktokolwiek zdążył zejść na dół. Niewypowiedziana zasada była jasna. Moja tymczasowa sypialnia miała być niewidoczna za dnia. Jakby samo przyznanie się do jej istnienia było dla rodziny powodem do wstydu. Z kuchni obserwowałam, jak moi rodzice wchodzą do pokoju, który oficjalnie stał się pokojem Brooke, niosąc próbki farb i taśma miernicza i pomysły na dekoracje jeszcze mocniejsze potwierdzenie, że przestrzeń została mi odebrana. Myślimy o jakimś pasku dekoracyjnym na ściany, powiedziała mama, schodząc na dół po kawę, jakby naprawdę myślała, że może mnie to obchodzi ta cała przemiana mojego byłego sanktuarium. Brooke była przekonana, że ta metamorfoza pomoże jej się lepiej skoncentrować na nauce. Skinęłam głową w milczeniu, mieszając swoją kawę z mechaniczną precyzją. Zdrada nie polegała tylko na utracie fizycznej przestrzeni. Chodziło o bycie wymazaną. Zepchniętą na margines. Potraktowaną jak ktoś mniej wartościowy niż moja siostra. To było ukryte założenie, że zasługuję na mniej, bo zmagam się zawodowo, bo jestem w kryzysie, który dotyka dziś wielu globalnym kryzysie gospodarczym. Będziesz na kolacji? Zapytała mama, odwracając się już plecami. Tak, odpowiedziałam, wiedząc, że moja obecność przy stole była oczekiwana, nawet jeśli moja obecność w sypialni już nie była. Tego wieczoru usiadłam do kolacji, słuchając podekscytowanych rozmów o planach odświeżenia pokoju Brooke. Nikt nie zapytał o moje poszukiwania pracy. Nikt nie wspomniał o e-mailu, który wysłałam do Carmen z firmy Sign. Nikogo nie zainteresowały moje podkrążone oczy skutek bezsenności. Stałam się niewidzialna. Obecna fizycznie, ale jak duch błąkający się na obrzeżach własnej rodziny. Później, kiedy znów rozwijałam śpiwór na twardej podłodze, poczułam, że coś się we mnie budzi. Jakaś cicha decyzja, która zaczęła kiełkować. Ta sytuacja była nie do utrzymania. Ale jeśli zacznę się kłócić, zostanę od razu uznana za trudną i niewdzięczną córkę.
Potrzebowałam innego podejścia. Całkowicie innego. Leżąc bezsennie i wpatrując się w sufit, pozwoliłam, by pierwsze zalążki planu zaczęły zapuszczać korzenie. 3 kolejne tygodnie były jak ćwiczenie z systematycznego upokarzania. Każda noc spędzona na salonowej podłodze była bardziej niewygodna od poprzedniej. Ból w dolnej części pleców promieniował w nogi. Rano trudno mi było funkcjonować, zmęczenie stało się moim stałym towarzyszem. A jednak nie przestawałam udawać, że wszystko jest w porządku, mimo że sytuacja się tylko pogarszała. Mama zaczęła narzekać, że moje kosmetyki zajmują zbyt dużo miejsca w łazience. Mogłabyś trzymać swoje rzeczy w jakimś koszyku. Brooke potrzebuje więcej przestrzeni na swoją pielęgnacyjną rutynę. W milczeniu zastosowałam się do polecenia. Spakowałam najpotrzebniejsze rzeczy do plastikowego koszyka, który codziennie nosiłam w te i z powrotem z szafy w korytarzu na dół. Moje ubrania nadal były upchane w pudłach na korytarzu, coraz bardziej pomięte z każdym kolejnym dniem. Rano, w pośpiechu, musiałam w nich grzebać, by znaleźć coś zdatnego do noszenia. Kiedy zapytałam, czy mogę korzystać z części szafy w korytarzu, tata pokręcił głową. Ta szafa musi być dostępna dla gości, powiedział. Mimo że gości mieliśmy praktycznie nigdy. Fizyczny dyskomfort tylko dorównywał emocjonalnemu oddaleniu. Rodzinne rozmowy odbywały się obok mnie, ale nigdy ze mną. Całe sceny przypominały teatr, ja byłam jedynie cichym obserwatorem, nigdy uczestnikiem. Kiedy wspominałam o obiecującym emailu z innej pracowni architektonicznej, moi rodzice potakiwali nieuważnie, by zaraz potem wrócić do tematu najnowszego osiągnięcia Brooke w samorządzie uczniowskim. Brooke może zostać przewodniczącą klasy w przyszłym roku, mówiła mama z dumą, której nigdy nie było słychać w jej głosie, gdy mówiła o mnie. Zachowanie Brooke przeszło z lekkiej skruchy do jawnej pogardy. Zaczęła zapraszać znajomych bez uprzedzenia. Ich głośna obecność zmuszała mnie do ucieczki na podwórko albo do lokalnej kawiarni, bo nie miałam żadnej prywatnej przestrzeni. Pewnego popołudnia wróciłam z targów pracy i zastałam w salonie 4 nastolatek rozwalonych na moim miejscu do spania, oglądały filmy. O, to moja siostra, rzuciła Brooke ze śmiechem, gdy weszłam. Ona jest tak jakby między miejscami teraz. Złapałam wymowne spojrzenia, półuśmiechy. Madison, najlepsza przyjaciółka Brooke od podstawówki, nawet nie próbowała ukrywać swojej reakcji. Czyli serio śpisz tu? Zapytała, klepiąc miejsce na podłodze, gdzie miałam rozłożyć śpiwór. To takie smutne. To tymczasowe, odpowiedziałam z godnością, której wcale nie czułam. Tak, do momentu, aż ogarnie sobie życie, dodała Brooke, okrutnie powtarzając słowa naszych rodziców, wypowiedziane z jej ust bolały jeszcze bardziej. Pomimo mojego wyeksmitowania, oczekiwania wobec moich domowych obowiązków nie uległy zmianie. Nadal gotowałam kolację 3 razy w tygodniu. Sprzątałam wspólne przestrzenie. I dorzucałam się finansowo z oszczędności, które topniały w zastraszającym tempie. Nierówność tej umowy była coraz bardziej rażąca. Samantha, miałaś posprzątać łazienkę dla gości? Zapytała mama pewnego ranka, gdy szykowałam się do wideorozmowy kwalifikacyjnej. Sprzątałam ją wczoraj, odpowiedziałam, poprawiając jedyną bluzkę bez zagnieceń. Cóż, trzeba jeszcze raz. Grupa studyjna Brooke przychodzi i będą z niej korzystać. Spóźniłam się 5 minut na rozmowę, bo szorowałam łazienkę już czystą tylko po to, by koleżanki mojej siostry miały pełen komfort. Nasz dom był dla nich centrum rozrywki, a dla mnie więzieniem. Punkt przełomowy przyszedł niespodziewanie. We wtorek po południu, podczas przygotowań do kolacji, mój telefon zawibrował. E-mail od Marcy Harmon. Chcielibyśmy zaproponować Ci stanowisko młodszej architektki, o którym rozmawiałyśmy podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Początkowe wynagrodzenie $62,000 rocznie, z benefitami po 90 dniach. Prosimy o szybką odpowiedź w sprawie daty rozpoczęcia pracy oraz dokumentacji. Poczułam przypływ euforii, zaraz potem dziwną, chłodną determinację. To był mój bilet do wyjścia, ale nie taki, jakiego moja rodzina BY się spodziewała. Normalnie byłaby to wiadomość, którą chciałoby się podzielić. Sukces, który celebrujemy razem. Ale ja nie powiedziałam nic.
Schowałam telefon z powrotem do kieszeni i dalej kroiłam warzywa. Coś ważnego? Zapytała mama, zauważając moją chwilową nieobecność myślami. Tylko spam, skłamałam. Bez cienia wyrzutów sumienia. W weekend odbyło się rodzinne spotkanie prywatne, upokorzenie zmieniło się w publiczne widowisko. Ciocia Patricia i wujek Gregory przyszli na kolację wraz z kuzynami. Zawsze byłam blisko z ciocią, dzieliłyśmy pasję do designu, wspierała mnie w wyborze architektury. Samantha, jak się odnajdujesz z powrotem w domu? Zapytała ciepło, gdy nakrywałyśmy do stołu. Zanim zdążyłam odpowiedzieć, mama wtrąciła. Ach, ona teraz koczuje w salonie. Oddaliśmy jej pokój, Brooke potrzebowała więcej miejsca w ostatniej klasie. Zaskoczenie na twarzy cioci nie zdążyło zniknąć, zanim je zauważyłam. Rozumiem, powiedziała ostrożnie. A gdzie trzymasz swoje rzeczy, Samantho? Gdziekolwiek się zmieszczą, odpowiedziałam z wymuszonym uśmiechem. Podczas kolacji czułam na sobie zatroskany wzrok cioci. Gdy wszyscy skończyli jeść, podeszła do mnie w kuchni, gdzie ładowałam naczynia do zmywarki. To nie jest w porządku, powiedziała cicho. Diana i Frank nie powinni tak cię traktować. Wzruszyłam ramionami, podtrzymując pozory obojętności. To tymczasowe. Ale przecież jesteś ich córką, nie gościem. Nie mogą cię zostawiać na podłodze. Potrzebujesz pieniędzy na mieszkanie. Mogę pomóc. Jej dobroć niemal mnie złamała. Ale pokręciłam głową. Radzę sobie. Na swój sposób. Ale dziękuję. Tego samego wieczoru, przechodząc obok uchylonych drzwi do sypialni rodziców, usłyszałam rozmowę, która wszystko mi uświadomiła. Martwię się o Samanthę, powiedział tata. Jest w stagnacji. Musi się bardziej postarać. Mama odpowiedziała. My w jej wieku mieliśmy już dom i tworzyliśmy rodzinę. Inna ekonomia wtedy, przyznał tata. Mimo to nie tak, że się stara. Architektura zawsze była ryzykownym wyborem, pamiętasz, jak próbowaliśmy ją przekonać, żeby studiowała księgowość, tak jak Gregory. Wygląda na to, że teraz ponosi życiową porażkę. Ojciec westchnął ciężko. Myślałem, że już się wyprowadziła. No bo przecież nie może wiecznie spać na podłodze w naszym salonie. Może to ją zmotywuje, żeby w końcu się ogarnąć. Cicho odsunęłam się od drzwi, ich słowa wciąż dźwięczały mi w głowie. Porażka życiowa, jakby moja wartość jako człowieka była mierzona wyłącznie moim zatrudnieniem, i to w środku globalnego kryzysu gospodarczego. Jakby moje osiągnięcia akademickie, wolontariat, mój charakter, nie miały najmniejszego znaczenia. Tego wieczoru, leżąc na twardej podłodze i wpatrując się w sufit, coś się we mnie zmieniło. Ból zestarł się w determinację. Wiedziałam jedno, nie zamierzam dalej znosić takiego traktowania. Ale równie mocno nie dam im satysfakcji w postaci dramatycznego odejścia czy awantury. Zamiast tego zrealizuję plan tak perfekcyjny, tak subtelnie niszczycielski, że nigdy nie zapomną o córce, którą z taką łatwością skreślili. Następnego ranka skontaktowałam się z agentką nieruchomości. Potrzebuję obejrzeć dostępne nieruchomości w tej okolicy, powiedziałam jej. Dokładnie na tej ulicy. Los, albo może przeznaczenie, było po mojej stronie. Dom bezpośrednio obok rodziców, skromny, trzypokojowy, stał pusty od miesięcy po tym, jak jego właściciel został przeniesiony. Nadal był na rynku. Cena została już obniżona 2 razy. Wszystko przez konieczność remontów i aktualizacji. Wymaga sporo pracy, ostrzegła mnie agentka Melanie, gdy przechodziłyśmy przez zakurzone pomieszczenia. Kuchnia pamięta lata 80., a łazienki trzeba zrobić od zera. Przejechałam dłonią po ścianie, nie patrząc na to, co jest, ale wyobrażając sobie, co może tu być. Fundamenty są solidne, zauważyłam. A ogród z tyłu ogromny. Ponad 1/4 akra, potwierdziła Melanie. Więcej niż większość w tej okolicy. Zatrzymałam się przy tylnych oknach, patrząc na rozległy ogród, który bezpośrednio graniczył z posesją moich rodziców. Na mojej twarzy pojawił się powolny uśmiech, już widziałam, co można stworzyć w tej przestrzeni. Jestem zainteresowana, powiedziałam.
Bardzo zainteresowana. Dzień po tym, jak przyjęłam ofertę pracy w firmie Harman, spotkałam się z doradcą kredytowym First National Bank. Miałam nową umowę o pracę, nienaganną historię kredytową, owoc lat rozsądnego zarządzania finansami oraz skromny spadek po babci, o którym moi rodzice nic nie wiedzieli. Te czynniki pozwoliły mi zakwalifikować się na kredyt hipoteczny właśnie na tę sąsiednią nieruchomość. Dom był zaniżony w wycenie z powodu przestarzałego stanu technicznego, co tylko czyniło go jeszcze atrakcyjniejszą inwestycją. Czy podejmuje pani mądrą decyzję, Bernard? Zapytał doradca, przeglądając dokumenty. Nieruchomości w tej okolicy zyskiwały na wartości przez ostatnią dekadę nawet podczas recesji. Myślę długoterminowo, odpowiedziałam, podpisując dokumenty pewnymi rękami. Podczas gdy trwały formalności związane z zamknięciem transakcji, zaczęłam pracę w Harman Design. Codziennie rano wychodziłam z domu, zanim ktokolwiek z mojej rodziny się obudził. Zostawałam po godzinach tylko po to, by jak najrzadziej wracać do mojego miejsca na podłodze. Moi nowi współpracownicy przyjęli mnie ciepło, byli pod wrażeniem mojego portfolio i etyki pracy. Marissa przydzieliła mnie do projektu zrównoważonego kompleksu biurowego, dając mi możliwość natychmiastowego wykorzystania wiedzy z zakresu ekologicznych materiałów budowlanych. Twoja dbałość o szczegóły jest niezwykła, skomentowała, przeglądając moje pierwsze poprawki. Właśnie dlatego cię zatrudniliśmy. Po raz pierwszy od miesięcy poczułam się doceniona i szanowana. Kontrast między profesjonalnym traktowaniem a moją sytuacją rodzinną był wręcz brutalny. W pracy moje zdanie miało znaczenie. W domu byłam dosłownie niewidzialna ciałem na podłodze, które trzeba było omijać. Otworzyłam osobne konto bankowe dla mojej nowej pensji, upewniając się, że rodzice nie dowiedzą się o mojej lepszej sytuacji finansowej. Kiedy tata pytał mnie o dzień, odpowiadałam ogólnikowo, że mam jakieś tropy, że robię networking. Nigdy nie wspomniałam, że mam etat i to w jednej z najbardziej prestiżowych firm w regionie. Tymczasem dyskretnie realizowałam zakup domu. W przerwach na lunch spotykałam się z agentką nieruchomości i wykonawcą. Rano inspekcje techniczne. Finalizacja nastąpiła we wtorek po południu. Podpisałam dokumenty, odebrałam klucze i oficjalnie stałam się właścicielką, a moja rodzina nie miała o niczym pojęcia. Dom wymagał znacznych prac, ale to grało na moją korzyść. Potrzebny czas na remont dawał mi przestrzeń, by przygotować wszystko perfekcyjnie przed wielkim ruchem. Zatrudniłam Rafaelę, wykonawcę poleconego przez Melanie, i od razu zabrał się do pracy. Priorytet to sypialnia, łazienka i kuchnia, powiedziałam podczas pierwszego przejścia. Estetyka może poczekać, ale podstawy muszą działać w 6 tygodni. Rafael skinął głową, robiąc notatki. Damy radę. A co z ogrodem? Jakieś plany? Uśmiechnęłam się. Bardzo konkretne. Ale na razie skupmy się na wnętrzu. Każdego wieczoru po pracy wchodziłam do sąsiedniego domu, aby sprawdzić postępy i podejmować decyzje od armatury, przez podłogi, po kolory farb. Już na wczesnym etapie metamorfoza była spektakularna. Rafael i jego zespół zerwali przestarzałe tapety, wymienili zużyte dywany na drewniane panele i zmodernizowali instalację elektryczną. Kuchnia nabierała kształtów, eleganckie blaty z kwarcu, energooszczędne urządzenia. Główna łazienka przeszła totalny lifting, deszczownica, podgrzewane płytki, mały luksus, o którym marzyłam od zawsze. Przez cały ten czas utrzymywałam pozory w domu rodzinnym. Wciąż spałam na podłodze, gotowałam, sprzątałam jak zwykle. Jeśli rodzice zauważyli moje częstsze nieobecności czy ślady farby na ubraniach, nigdy o nic nie zapytali. Ich uwaga skupiała się całkowicie na Brooke, której pokój właśnie został odnowiony, lawendowe ściany, nowe meble. Prawda, że pokój Brooke wygląda niesamowicie? Zapytała mama pewnego wieczoru, gdy sprzątałyśmy po kolacji. Ten kolor jest taki kojący. Idealny do nauki. Wygląda świetnie. Skinęłam głową obojętnie. W pamięci miałam moment, kiedy ona sama odmówiła mi pomalowania tego samego pokoju lata temu. W 5. tygodniu remontów mój nowy dom nabierał realnych kształtów. Wnętrze było prawie gotowe, pozostały tylko detale. Przyszedł czas na ostatni element mojego planu.
Kluczowy ruch, którego nie da się zignorować. Spotkałam się z 3 różnymi firmami zajmującymi się basenami, zanim wybrałam Coastal Designs znanych z innowacyjnych rozwiązań i jej praca była wysokiej jakości. Chcę czegoś wyjątkowego, powiedziałam Gite, głównej projektantce. Nowoczesne, czyste linie z niewielkim wodospadem na dalszym końcu. Jakie wymiary masz na myśli? Zapytała, szkicując wstępne pomysły. 16×32 stopy, odpowiedziałam. Tutaj. Wskazałam część ogrodu, którą można było bezpośrednio zobaczyć z kuchennych i salonowych okien domu moich rodziców. Gite uniosła brew, ale nie skomentowała tej konkretnej lokalizacji. Będziemy potrzebować pozwoleń, a wykop będzie hałaśliwy. To nie problem, zapewniłam ją, podpisując umowę, aby prace mogły rozpocząć się natychmiast. Moment był idealny. Wykop pod basen miał się rozpocząć w tym samym tygodniu, w którym planowałam opuścić dom moich rodziców. Przez 6 długich tygodni udawałam, że akceptuję rzeczywistość, podczas gdy w rzeczywistości metodycznie przygotowywałam swoją ucieczkę i swoją zemstę. Moje nowe meble zostały już dostarczone i ustawione. Moja kuchnia była w pełni zaopatrzona. Moje ubrania wisiały starannie w przestronnych szafach, a nie były zmięte w pudłach na korytarzu. Ostatniej nocy, śpiąc jeszcze na podłodze w domu moich rodziców, leżałam dłużej niż zwykle, pozwalając sobie wchłonąć cały dyskomfort ostatni raz, by nigdy nie zapomnieć, jak to jest być traktowaną jak ktoś niegodny podstawowej godności. Rano miałam zrealizować plan, który układałam od tamtej pierwszej nocy, kiedy zostałam przesunięta. Myśl ta nie wywoływała we mnie gniewu, lecz raczej dziwne poczucie spokoju. To nie chodziło o zranienie mojej rodziny tak, jak oni zranili mnie. Chodziło o odzyskanie własnej wartości w sposób, którego nie da się podważyć. Jeszcze przed świtem starannie zwinęłam śpiwór po raz ostatni. O 5:30 rano w milczeniu spakowałam pozostałe rzeczy do 2 walizek i plecaka. Dom był pogrążony w ciemności. Moja rodzina spała na górze w swoich wygodnych łóżkach. Poruszałam się z wyćwiczoną skutecznością, zbierając kosmetyki z koszyka w łazience i kilka osobistych rzeczy, które trzymałam w salonie. Śpiwór zostawiłam starannie zwinięty w szafie, pożegnalny prezent, na który nie zasłużyli. Napisałam prostą notatkę i zostawiłam ją na blacie kuchennym. Znalazłam własne miejsce. Nie będę już potrzebować podłogi. Bez wyjaśnień, bez adresu do korespondencji, bez emocjonalnych apeli, tylko stwierdzenie faktów, odzwierciedlające bezduszność, z jaką mnie traktowano. Gdy załadowałam samochód w świetle porannego świtu, spojrzałam na dom obok, mój dom. Z zewnątrz nadal wyglądał w dużej mierze tak samo, nic nie zdradzało radykalnej przemiany, jaka zaszła wewnątrz. Ta prawda miała zostać ujawniona później, starannie zaplanowana dla maksymalnego efektu. Pojechałam do pracy wcześniej niż zwykle, korzystając z biurowego prysznica, aby przygotować się na dzień, a walizki zostawiłam w aucie do wieczora. W czasie dnia telefon wibrował od powiadomień, które świadomie ignorowałam. Do obiadu otrzymałam 3 SMS-y od mamy, 2 od taty i CEO zaskakujące, 1 od Brooke. Gdzie są twoje rzeczy? Zadzwoń do nas, jak to zobaczysz. Co masz na myśli, mówiąc, że znalazłaś miejsce? Musimy o tym porozmawiać. Zadzwoń do domu. Naprawdę się wyprowadziłaś? Dokąd? Brooke, godzina 12:05. Wyciszyłam telefon i skupiłam się na projektu kompleksu biurowego. Moi współpracownicy zauważyli moją niezwykłą intensywność, ale przypisali ją zawodowemu zaangażowaniu, a nie osobistym okolicznościom. O 17:00 miałam ukończoną pracę, która normalnie zajęłaby tydzień. Poczucie osiągnięcia wzmocniło moją determinację wobec nadchodzącego wieczoru. Gdy jechałam do domu, mojego nowego domu, zauważyłam samochody moich rodziców zaparkowane na ich podjeździe. Idealnie. Wjechałam na własny podjazd obok, spokojnie wyciągając bagaże z bagażnika. Czułam na sobie spojrzenia przez kuchenne okno domu moich rodziców, ale nie odpowiedziałam na nie. Drzwi wejściowe do mojego nowego domu otworzyły się z satysfakcjonującym kliknięciem klucza. W środku wszystko było gotowe. Nowoczesne meble ustawione dokładnie według moich wytycznych.
Delikatne światło oświetlające przestrzenie zaprojektowane dla komfortu i funkcjonalności. Zapach świeżej farby i nowego początku. Odłożyłam torby i przez chwilę chłonęłam rzeczywistość, którą stworzyłam determinacją i sekretnym planowaniem. Dopiero zaczęłam się rozpakowywać, gdy usłyszałam wyczekiwane pukanie do drzwi. Przez wizjer zobaczyłam moich rodziców stojących na ganku. Zdezorientowanie wyraźnie odbijało się w ich postawie. Otworzyłam drzwi, ale pozostałam w progu, nie zapraszając ich do środka. Mama spojrzała ponad moim ramieniem do wnętrza domu. Jej oczy rozszerzyły się na widok salonu. Co to jest? Kupiłaś dom? Tak, odpowiedziałam po prostu. Obok nas? Zapytał ojciec z niedowierzaniem. Kiedy to się stało? Jak to się stało? Pracuję w Hartman Design od 6 tygodni, wyjaśniłam spokojnym, rzeczowym tonem. Praca, o którą nigdy nie pytali. Awans zawodowy, którego nawet nie zauważyli, bo byli zbyt zajęci kolorem pokoju Brooke. Ich wyrazy twarzy zmieniły się z dezorientacji na oburzenie. Nigdy nam nie powiedziałaś, że masz pracę, zaprotestowała mama. Nigdy nie zapytaliście, odparłam. Przez 6 tygodni ani razu żadne z nich nie wyraziło autentycznego zainteresowania moim rozwojem zawodowym. Byli zbyt zajęci deptaniem mnie na podłodze własnego salonu. Ojciec przeczesał dłonią przerzedzone włosy, widocznie spięty. Mogłaś coś powiedzieć, zamiast po prostu zniknąć. Tak jak wy coś powiedzieliście, zanim przenieśliście moje rzeczy na korytarz. Pytanie zawisło w powietrzu bez odpowiedzi, nie do pominięcia. Za nimi zobaczyłam Brooke, która niepewnie zbliżała się ze swojego domu. Zatrzymała się u podnóża schodów prowadzących na mój ganek, obserwując scenę. Możemy wejść? Zapytała mama, już ruszając do przodu, jakby moja zgoda była oczywistością. Zatrzymałam się mocno w progu. Nie. To jest mój dom. I to ja decyduję, kto do niego wchodzi. Na ten przywilej trzeba zasłużyć. Zaskoczenie na ich twarzach w innych okolicznościach mogłoby być zabawne. Nigdy nie wyobrażali sobie, że mogłabym im czegoś odmówić. A jednak. A jeszcze bardziej dostęp do jakiejkolwiek przestrzeni. Ich przekonanie o prawie do kontrolowania mojego życia sięgało nawet tego momentu rozłąki. Samantha, jesteśmy rodziną, powiedział tata, jakby samo wypowiedzenie tego słowa miało moc anulowania wszystkich wcześniejszych krzywd i upokorzeń. Rodzina nie sprawia, że ktoś śpi na podłodze, gdy są dostępne inne opcje, odpowiedziałam spokojnie, ale stanowczo. Rodzina nie bagatelizuje czyjegoś wysiłku ani walki. Rodzina nie ocenia wartości człowieka przez pryzmat jego statusu zawodowego podczas światowego kryzysu gospodarczego. Naszą konfrontację przerwał głuchy odgłos dobiegający z ogrodu. Właśnie rozpoczęto wykopy pod basen dokładnie zgodnie z planem. Ciężki sprzęt był już widoczny z boku domu. Mama odwróciła głowę w stronę hałasu. Co się tam dzieje z tyłu? Remont? Zapytała podejrzliwie. Coś w tym rodzaju, odpowiedziałam z rozmysłem wymijająco. Przecież dopiero się wprowadziłaś, przypomniał tata. Jestem właścicielką tego domu od 6 tygodni, poprawiłam go z chłodną uprzejmością. Dziś po prostu po raz pierwszy to zauważyliście. Na chwilę zapadła cisza. Ich twarze zdradzały zaskoczenie. 6 tygodni planowania i przygotowań miało miejsce dosłownie obok, a oni byli zbyt pochłonięci sobą, by to dostrzec. Symbolika tego faktu była wręcz zbyt doskonała. Zróbmy kolację rodzinną, powiedziała mama w końcu, odzyskując równowagę. Powinnaś przyjść. Możemy wtedy porozmawiać o tej sytuacji jak należy. Dziękuję za zaproszenie, ale muszę się rozpakować, odmówiłam grzecznie, lecz bez zawahania. Poza tym muszę nadzorować pracę wykonawców. Co oni właściwie robią z tyłu? Dopytywał tata, próbując wychylić się, by zobaczyć, co dzieje się za domem, skąd wciąż dobiegały odgłosy maszyn. Wkrótce się sami przekonacie, odpowiedziałam. A teraz, jeśli pozwolicie, mam mnóstwo pracy. Zamknęłam drzwi łagodnie, ale zdecydowanie, zostawiając ich stojących bez słowa na ganku. Przez okno frontowe obserwowałam, jak gestykulują i naradzają się gorączkowo, zanim z niechęcią wrócili do siebie.
Tylko Brooke spojrzała jeszcze raz za siebie. Jej twarz była zbyt daleko, by odczytać wyraz emocji. W ciągu kolejnych 2 tygodni budowa basenu postępowała błyskawicznie. Po wykopach nadszedł czas na szalunki, potem hydraulikę, aż w końcu zastosowano warstwę natryskowego betonu, która stworzyła nieckę basenu. Z kuchni i salonu moich rodziców prace były niemożliwe do przeoczenia. Codziennie przypominały o mojej obecności i o moim powodzeniu. Rodzice próbowali nawiązać kontakt kilkukrotnie, każdy raz tylko uwidaczniał, jak bardzo nie rozumieją istoty problemu. Mama pojawiła się z domowymi ciastkami i na powitanie w sąsiedztwie, jakby mówiła do obcej osoby, a nie do własnej córki. Tata zaoferował pomoc w decyzjach remontowych, sugerował kolory ścian i jakby moje wykształcenie w dziedzinie architektury nie miało najmniejszego znaczenia. Każda ich próba kontaktu omijała temat tego, jak mnie potraktowali. Żadnych przeprosin. Byłam uprzejma, ale zdystansowana. Przyjęłam ciastka z podziękowaniem, ale bez zaproszenia do dalszej rozmowy. Pomoc taty odrzuciłam jednym zdaniem. Zajmują się tym profesjonaliści, ale dziękuję. Oczekiwana konfrontacja nadeszła, gdy zamontowano kaskadę wodną. Jej elegancka, kamienna konstrukcja wyrastała dokładnie w linii widzenia z kuchennego okna moich rodziców. Mama pojawiła się przy moich tylnych drzwiach, które wychodziły na plac budowy. To wygląda na przesadę, powiedziała bez żadnych wstępów, wskazując na niedokończony basen. Próbujesz coś w ten sposób zamanifestować? Spojrzałam jej prosto w oczy. Tworzę dom, który odzwierciedla moje wartości i priorytety. Tak jak ty, gdy uznałaś, że podłoga to odpowiednie miejsce do spania dla twojej córki. Wyolbrzymiasz, odburknęła. To było tymczasowe. Wszystko jest tymczasowe, odparłam. Łącznie z relacjami. Zadrżała na dźwięk tych słów. Co to ma znaczyć? Zapytała po chwili. To znaczy, że wyznaczam granice. Ten basen, ten dom to symbole mojej niezależności. I szacunku, którego wymagam od tej pory. Ty i tata nauczyliście mnie ważnej lekcji, gdzie jest moje miejsce w rodzinnej hierarchii. Teraz po prostu odpowiadam zgodnie z tą wiedzą. Kupiłam dom tuż obok i buduję basen, który widać z waszej kuchni. To wygląda jak odwet, Samanto. Wolę myśleć o tym jako o lekcji, poprawiłam ją. Za każdym razem, gdy spojrzysz przez swoje okno, przypomnisz sobie córkę, która spała na twojej podłodze, a która potrafiła stworzyć to wszystko. Córkę, której zawodowe sukcesy zbagatelizowaliście. Córkę, która nigdy więcej nie pozwoli, by traktowano ją gorzej, niż na to zasługuje. Po raz pierwszy zobaczyłam coś na kształt zrozumienia w oczach mojej matki, a zaraz po nim konsternację. Narracja, którą zbudowała na mój temat, że jestem zagubiona, bez celu właśnie rozsypywała się w obliczu mojego sukcesu i niezachwianej determinacji. Nie wiedzieliśmy, że cierpisz, powiedziała cicho. Nie chcieliście wiedzieć, poprawiłam ją. I to zmienia wszystko. Wraz z nadejściem lata, moje nowe życie nabrało kształtów z zadziwiającą mnie samą klarownością i poczuciem celu. Moja kariera w Hardman S. kwitła, Marysa powierzała mi coraz bardziej prestiżowe projekty. Transformacja mojego domu trwała dalej, każda zmiana odzwierciedlała mój gust i moją wiedzę. Basen był już prawie ukończony. Jego błękitne wody były doskonale widoczne z mojego okna sypialnianego i celowo także z kuchni moich rodziców. Sąsiedzi, wielu z nich znało mnie jeszcze z dzieciństwa, reagowali różnie, od ciekawości po szczere wsparcie. Caroline Burton z domu naprzeciwko przyniosła roślinę doniczkową i kartkę z napisem „Gratulacje z okazji niezależności”. Lawrence Mishi, ojciec chłopaka, który kiedyś dawał mi korepetycje z matematyki, polecił lokalnych techników i ogrodników. To odważny ruch kupić dom tuż obok rodziców, skomentował, pomagając mi zainstalować skrzynkę na listy. Większość młodych ludzi chce się od rodziny oddalić, a nie przybliżyć. Uśmiechnęłam się. Czasem najkrótszy dystans tworzy najsilniejsze granice. Zaśmiał się, chyba nie do końca rozumiejąc wagę moich słów. Dobrze, że mamy młodego właściciela na ulicy. Wartość nieruchomości tylko na tym zyska. Moja relacja z rodziną zaczęła ewoluować w sposób, którego się nie spodziewałam po moim dramatycznym odejściu.
Rodzice przeszli przez kolejne etapy, szok, niedowierzanie, potem oburzenie, aż w końcu nastąpiły niezdarne próby pojednania. I w końcu pojawił się szacunek. Wymuszony, niechętny, podszyty wstydem. Tata był pierwszym, który się zbliżył i to w sposób, który przypominał coś, co można by nazwać autentycznym żalem. Pewnego popołudnia pojawił się niespodziewanie pod moimi drzwiami, gdy właśnie sadziłam kwiaty wzdłuż ścieżki prowadzącej do mojego domu. Potrzebujesz dodatkowych rąk do pomocy? Zapytał, wskazując na jeszcze niezasadzone rośliny. Zawahałam się, a potem kiwnęłam głową. Możesz zacząć od tej strony, powiedziałam. Przez kilka minut pracowaliśmy w ciszy. On uważnie rozgarniał ziemię, ja skupiona dosadzałam sadzonki. W końcu przerwał milczenie. Dom wygląda świetnie. Naprawdę zrobiłaś coś niesamowitego. Dziękuję, odpowiedziałam krótko. Zapadła długa pauza. Popełniłem błąd, Samanto. I to w wielu sprawach. Nie odpowiedziałam. Nie przyjęłam przeprosin, ale też ich nie odrzuciłam. Kontynuowałam sadzenie. Nigdy nie powinienem pozwolić twojej matce oddać twojego pokoju, ciągnął. A już na pewno nie powinienem sugerować, żebyś spała na podłodze. To było niby z szacunkiem, ale tak naprawdę raniące. Uklękłam na piętach, spojrzałam mu prosto w oczy. Tak. Było. Dałem się ponieść potrzebom Brooke i zapomniałem, że ty też masz swoje. To było niesprawiedliwe. Nie tylko niesprawiedliwe, przerwałam mu. To było odczłowieczające. Traktowali mnie tak, jakby moja wartość zależała wyłącznie od mojej pracy. Jakby niepowodzenia życiowe były moją winą, choć wynikały z okoliczności, których nie kontrolowałam. Zadrżał, słysząc powtórzone własne słowa. Popełniłem błąd, powtórzył. I przepraszam. Jego przeprosiny były szczere, ale niepełne. Wiedział, że mnie zranił. Ale nie rozumiał, jak głęboko to wpłynęło na naszą relację. Mimo to był jakiś początek. Mama była znacznie mniej zdolna do prawdziwej refleksji. Jej próby pojednania polegały raczej na bagatelizowaniu sytuacji, niż na uznaniu jej ciężaru. Robisz z tego za dużą sprawę, Samanto powiedziała przy niezręcznym spotkaniu w lokalnym supermarkecie. Rodziny poświęcają się dla siebie cały czas. Problemem nie było poświęcenie, wyjaśniłam, wybierając ostrożnie jabłka. Problemem było założenie, że zasługuję na mniej godności niż Brooke. Że moja wartość jest warunkowa. Westchnęła zniecierpliwiona. Cóż, z pewnością pokazałaś swoje z tą całą basenem. Cała okolica o tym mówi. Nie zbudowałam jej dla sąsiadów, odpowiedziałam chłodno, pozwalając jej samodzielnie wyciągnąć wnioski. Mój sukces stawał się coraz trudniejszy do zignorowania, a tym bardziej do zbagatelizowania. Lokalna gazeta biznesowa wyróżniła kompleks biurowy Harmen Desinin, podkreślając moją kluczową rolę w jego projektowaniu. Decyzje dotyczące renowacji mojego domu wzbudziły zainteresowanie sąsiadów, a w końcu przyciągnęły także organizatorów lokalnego wydarzenia charytatywnego spaceru po wyjątkowych domach. Basen, ukończony na początku czerwca, stał się obiektem zazdrości całej dzielnicy ze swoim eleganckim designem i nowoczesnym, energooszczędnym systemem grzewczym. W czasie przesilenia letniego zorganizowałam pierwszą imprezę przy basenie. Zaprosiłam kolegów z pracy, nowych znajomych i sąsiadów. Ale nie zaprosiłam rodziny. Z kuchennego okna moi rodzice mogli obserwować, jak dorośli profesjonaliści z kieliszkami w dłoniach rozmawiają przy kaskadzie wodnej, którą sama zaprojektowałam. Przekaz był jasny, stworzyłam życie pełne radości i sukcesu dosłownie na oczach tych, którzy nie wierzyli w mój potencjał. Największe zaskoczenie przyszło ze strony Brooke. W przeciwieństwie do rodziców, ona przyszła z przeprosinami prostymi, bezpośrednimi, które sugerowały prawdziwy rozwój. Byłam dla ciebie okropna, powiedziała bez owijania w bawełnę, stając pewnego popołudnia w moich drzwiach. Pozwoliłam, by mama i tata źle cię traktowali. A potem dołączyłam się do tego z moimi znajomymi. Przepraszam, Sam. Naprawdę bardzo mi przykro. Jej szczerość mnie zaskoczyła. Dlaczego przepraszasz teraz?
Wzruszyła ramionami, wyglądając młodziej niż swoje 18 lat. Myślałam ostatnio o studiach. O tym, że zaraz będę sama. I uświadomiłam sobie, że mogę kiedyś znaleźć się w twojej sytuacji. Że mogę się zmagać nie dlatego, że zawiodłam, ale bo życie czasem jest trudne. I wtedy chciałabym, by ktoś był dla mnie życzliwszy, niż my byliśmy wobec ciebie. Jej wnikliwość zrobiła na mnie wrażenie. To bardzo dojrzałe spostrzeżenie. Tęskniłam za tobą, przyznała. I strasznie mi głupio, że odebrałam ci pokój. Powinnam była się nie zgodzić. Miałam 17 lat. Ale to dorośli powinni wiedzieć lepiej. A jednak przepraszasz, zauważyłam z niedowierzaniem. Myślisz, że mogłybyśmy spróbować znów być siostrami? Takimi prawdziwymi. Nie tą wersją, w której ja byłam rozpieszczoną gówniarą, a ty traktowana jak mebel. Jej szczerość rozbroiła mnie i wywołała śmiech. To dość trafne podsumowanie. Więc możemy zacząć od nowa. Zastanowiłam się. W przeciwieństwie do rodziców, Brooke naprawdę zrozumiała, jak bardzo mnie skrzywdzili i chciała to naprawić. Była jeszcze młoda. Nadal kształtowała swoją tożsamość i wartości. Możemy spróbować, zgodziłam się ostrożnie. Ale musisz zrozumieć jedno. Nie jestem już tą samą osobą, która opuściła tamten dom. Zmieniłam się głęboko. Widzę to, powiedziała, wskazując na dom dowód mojej przemiany. Teraz jesteś jak u królowa. Tym razem zaśmiałam się naprawdę szczerze. Zacznijmy od kawy w przyszłym tygodniu. Małe kroki. Rodzice wciąż próbowali się usprawiedliwiać, nawet gdy dowody ich błędów były niepodważalne. Tata wspominał moje szczęście w firmie Carmen, jakby to był przypadek, a nie efekt edukacji i ciężkiej pracy. Mama nazywała moją reakcję przesadzoną nawet wtedy, gdy kupiłam dom obok, odmawiając uznania symbolicznego wymiaru tej decyzji. Twoja siostra uważa, że powinniśmy niedługo wszyscy razem zjeść kolację, rzuciła mama przy okazji, gdy odbierałyśmy pocztę. Taka mała rodzinna kolacja. Nie jestem jeszcze na to gotowa, odpowiedziałam szczerze. Moje granice nie podlegają teraz negocjacjom. Granice? Westchnęła. Nigdy wcześniej ich nie potrzebowałaś. Zawsze ich potrzebowałam, poprawiłam ją. Po prostu nie wiedziałam, jak je postawić. Dopóki ty i tata nie pokazaliście mi, co się dzieje, gdy się ich nie ma.